Cześć, tu Jarek z kanału Uniwersytety. Dzisiaj jedziemy na Uniwersytet w Udine we Włoszech. Po 7 godzinach podróży dojechałem do Udine. Za chwilę zaczyna się nasza szkoła letnia. Mam więc moment, żeby odpocząć i biegnę na uniwersytet. Jestem już przed głównym budynkiem Uniwersytetu w Udine. Za chwilę zaczynamy nasz Euroculture Intensive Program, w tym roku zatytułowany Overcoming Borders in Europe and Beyond, organizowany przez konsorcjum kilku europejskich i pozaeuropejskich uniwersytetów. Ja jestem tutaj gościem, ale będę miał kilka zadań do wypełnienia. Właśnie zakończyły się poranne sesje, teraz przerwa na lunch i później, mam nadzieję, będzie okazja zobaczyć uniwersytet. Uniwersytet w Udine to uniwersytet, który jest relatywnie młody, ale którego powstanie związane jest z wieloletnimi wysiłkami mieszkańców tego regionu. Udine to centrum historycznej prowincji Friuli. Miejsca, gdzie od wieków mówi się lokalnym, specyficznym dialektem. Językiem, który nieco różni się od standardowego języka włoskiego. Najważniejszymi uniwersytetami, do których jeździli mieszkańcy tego regionu, był Triest i Padwa. Ale już w okresie międzywojennym, a później po II wojnie światowej, pojawił się ruch na rzecz powołania miejscowego uniwersytetu. Na początku lat 70. zebrano prawie 125 tysięcy podpisów na rzecz powołania do życia miejscowego uniwersytetu. Była to prawie 1/8 wszystkich mieszkańców tego regionu. Ostatecznie w roku 1977 i w rok po trzęsieniu ziemi, które zniszczyło region, jako element jego odbudowy władze zgodziły się na powołanie uniwersytetu. Oficjalnie uniwersytet nazywa się Uniwersytetem w Udine, ale bardzo często w lokalnym dialekcie nazywany jest Uniwersytetem Friuli. Dzisiaj uniwersytet ma około 16 tysięcy studentów. Podzielony jest na szereg wydziałów, tworząc tak zwany klasyczny uniwersytet, a więc znajdziemy tutaj wydziały humanistyczne, społeczne, językoznawcze, ale także rolnicze i biznesowe. Kampus uniwersytecki ulokowany jest w dużej mierze na starym, historycznym mieście. W wielu historycznych, zabytkowych budowlach, głównie pałacach, które uniwersytet w dużej części otrzymał od miejscowych rodzin, donatorów, którzy chcieli wesprzeć rozwój lokalnej, publicznej edukacji. Zamiejscowe kampusy Uniwersytetu w Udine znajdują się w 3 miastach regionu, m.in. na granicy w mieście Gorizia. Ten uniwersytet ma niesamowitą atmosferę, jest zatopiony w plątaninie wąskich uliczek Starego Miasta z olbrzymią ilością restauracji, barów, trattorii i innych miejsc, gdzie można zjeść, posiedzieć, porozmawiać. Całość tworzy historyczną, akademicką i sprzyjającą refleksji intelektualnej atmosferę. On the left, that's the Europe, the map of Europe before the First World War. Jestem już po mojej prezentacji. Rozwinęła się po niej dyskusja, która trwała dłuższą chwilę. To w końcu też moment, kiedy mogę zobaczyć trochę miasto. Udine.
Historyczna stolica regionu Friuli. To region, który od północy sąsiaduje z Austrią, od wschodu ze Słowenią, a na południu znajduje się Morze Adriatyckie. Udine to miasto, które ma ponad 1000 lat. To miasto, w którym krzyżowały się od zawsze szlaki handlowe przebiegające z północy na południe, ze wschodu na zachód. To miasto wielu kultur. To miasto, w którym przez wieki dominowali Wenecjanie. Udine to miasto historyczne nasycone dziesiątkami średniowiecznych, renesansowych budowli. Udine to miasto klimatyczne, które reprezentuje to, co najlepsze we włoskim renesansie i śródziemnomorskiej kulturze. Tutaj można zgubić się w plątaninie uliczek. Udine to miasto kultury, w którym znajduje się kilkanaście muzeów. To miasto europejskiego dziedzictwa kulturowego. Udine to miasto idealne do studiowania, gdzie z jednej strony wszędzie jest blisko, gdzie historia przypomina o sobie na każdym kroku, ale jednocześnie gdzie edukacja prowadzona jest na najwyższym światowym poziomie, a sieć kontaktów tego uniwersytetu przekracza granice Europy. A teraz mam nadzieję, że uda mi się trochę odpocząć i posmakować miejscowej kuchni. Mój kilkudniowy pobyt na Uniwersytecie w Udine powoli dobiega końca. To był bardzo intensywny czas spędzany wśród wspaniałych ludzi. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie kontynuowana.